Witaj w klasztorze Inosa, przybyszu. Mamy tu swoje zasady, które musisz respektować. Po pierwsze, żadnej broni w pobliżu Eliota. Nestor zaprowadzi cię na miejsce. Niech Inos będzie z tobą. Misja mistrza jest ściśle tajna i nie wie o niej nawet Sara. Naprawdę myślisz, że ci powiem? Słuchaj, Rupert, pożyczyłbyś trochę złota? Przydałoby się coś zjeść. Dobrze, wiesz, że oszczędzam. Zanim odwrócisz się plecami do swoich starych przyjaciół, przemyśl sobie, czy naprawdę warto. Ten Tyberiusz nie jest aby trochę za młody jak na arcymistrza? Dużo by opowiadać. Czyżby jakieś zatargi między magami? Wybaczcie panowie, polecono mi tu przyjść. Co tu się u licha dzieje? Wtargnęliście do tego domu bez pozwolenia. Mogę chociaż wiedzieć, co z Sarą? Na czas inspekcji przeniesiono ją do ratusza. Cholera, coś tu jest nie tak. Mam złe przeczucie. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po myśli. Coś nie tak? Mistrzu, proszę, ruszajmy. Ja tu sprzątam. Nie widać? Drzwi były zamknięte. Nie lubię, jak ktoś przeszkadza mi w pracy. Nie wiesz, może gdzie znajdę arcymistrza? Przykro mi, ale nie mam pojęcia. Spiżarnia jest pusta! Tyberiuszu! Aronie! Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Spiżarnia jest pusta! Przecież to niemożliwe. Tylko spokój może nas uratować. Naprawdę, przeszukano każdy zakamarek klasztoru. Wierzysz, że Eliot ukrywa się gdzieś w klasztorze? Wkrótce wieczerza. Pozwól, Cedriku, że zjesz z nami. Niech i tak będzie. Jeśli chodzi o twój wyjazd, Cedric, Pomoc kogoś z zewnątrz jest nam w tej chwili absolutnie niezbędna. Dlaczego właśnie ja? z naszej perspektywy ciężko kogokolwiek podejrzewać. Wyznaczono dla ciebie osobną komnatę. Wygląda bardzo przytulnie. Radziłbym dobrze wypocząć. Trzeba będzie o tym wszystkim powiadomić Sarę i Ruperta. Teraz najlepsza pogoda na zamiatanie. Powietrze o świcie jest takie świeże. Drogi Rupercie, sporo myślałem o naszej ostatniej rozmowie. Pamiętasz pewnie, że obiecałem szybko się tu uwinąć i wracać do miasta. Otóż zaszły pewne komplikacje i moja wizyta w klasztorze może się nieco przedłużyć. Obiecałem pomóc magom w pewnej sprawie. Chciałbym móc wszystko wyjaśnić, ale listy mają to do siebie, że mogą zostać przeczytane przez niepożądane osoby. Ufam, że wywiążesz się ze swojej obietnicy i dobrze zaopiekujesz się moją drogą Sarą. Nie zawiedź mnie. Podpisano Cedric. W porządku. Może go za bardzo nie wystraszy. A, to ty. Niech Innos macie w swojej opiece, Cedricu. Wszystko gotowe. Wspaniale. Jak spałeś? Nie narzekam, dziękuję. Z samego rana wybrałem się nad klasztorne jeziorko trochę popływać. Cieszy mnie to. Przejdźmy jednak do konkretów. Śledztwo upoważnia cię do rozmowy z kim tylko zechcesz. Powiedz, kogo chciałbyś przesłuchać najpierw, a natychmiast po niego poślę. Właściwie to jakoś nie było czasu się nad tym zastanowić. Niech pomyślę. Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Porozmawiam najpierw z arcymistrzem, jeśli to możliwe. Niech tak będzie. Czy jest coś jeszcze, czego potrzebujesz? Na przykład kawałek pergaminu i pióro? Nie, dziękuję. W porządku. Cóż,
Pozostaje mi tylko życzyć owocnego śledztwa. A, jeszcze jedna rzecz, mistrzu. Mam tu list, który chciałbym nadać do miasta. Witaj, Cedricu. Witaj, mistrzu. Dobrze spałeś? Tak, dziękuję. Widzę, że jestem przesłuchiwany jako pierwszy. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? To nic takiego, naprawdę. Kolejność jest właściwie zupełnie Zdążyłeś mnie już wpisać na listę podejrzanych? Spokojnie, spokojnie. To naturalne, nikogo nie można wykluczyć na samym początku. No tak. Proszę, mistrzu, usiądź. Możesz mi powiedzieć, jaki był twój stosunek do Eliota? Nie spędzałem z nim za dużo czasu, ale rozmawialiśmy parę razy. Wydawał się dobrze wychowany i z tego co wspominał Nestor, bardzo pracowity. W tej chwili wolałbym jednak skupić się tylko i wyłącznie na twoich odczuciach, arcymistrzu. W porządku. Zrobił na mnie dobre pierwsze wrażenie. Tego dnia, gdy został przyjęty do klasztoru, wniósł na rzecz kościoła dobrowolną darowiznę. Dość hojną zresztą. Gdzie przechowujecie klasztorne złoto? Co za niedyskretne pytanie. W skarbcu oczywiście. Przepraszam, ale co to ma wspólnego ze śledztwem? Dość porywcze. Lepiej to zapamiętać. Nic, oczywiście. Wybacz mi, arcymistrzu. Wróćmy do Eliota. Kiedy po raz ostatni go widziałeś? Niech pomyślę. Właściwie to rzadko zdarzało mi się go odwiedzać w spiżarni. To musiało być przedwczoraj, późnym wieczorem. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić? Obawiam się, że nie. A co ze środkami bezpieczeństwa? Sam przydzieliłeś mi Nestora w ramach dodatkowej ochrony. Rozmowa z Eliotem w 4 oczy nie należy chyba do najrozsądniejszych rozwiązań. Wybacz, Cedricu, ale długimi latami studiowałem magiczne pisma. Dość rzec, że znam kilka przydatnych czarów. W to nie wątpię. Tylko po co ta fałszywa skromność? Może zależy mi na zrobieniu dobrego wrażenia na detektywie, bo mam coś do ukrycia. To bardzo osobliwe tatuaże. Ach, tak. Błędy młodości. Mógłbyś jakoś to rozwinąć? Przykro mi, ale to niemożliwe. Gwarantuję, że moja przeszłość nie gra tu żadnej roli. To akurat jeszcze się okaże. W porządku, to wszystko. Dziękuję, arcymistrzu. Ani kroku dalej. Masz pecha, wędrowcze. Znalazłeś się w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie. Teraz będę musiał cię... Hasło brzmi czarny diament. A więc przysłał cię karczmarz, Jesteś w sprawie tej roboty. W porządku. Podejdź tu, chłopcze. A teraz zamknij się i słuchaj uważnie, bo nie zamierzam się powtarzać. Od jakiegoś czasu w nasze szeregi próbował wkupić się pewien biedak z Dolnego Miasta. A przynajmniej tak nam się wydawało. Pozwól, że oszczędzę ci zbędnej paplaniny i przejdę do sedna. Chodzi o to, że jeden z naszych ludzi rozpoznał go w ratuszu, w zbroi paladyna. Oznacza to jedno, mamy do czynienia ze szpiegiem. Wydaje mu się, że jest bardzo sprytny i że będzie mógł nas tak sobie infiltrować. Ale boss wydał już na niego wyrok śmierci. I tu pojawiasz się ty. Zaczekaj, nie chcesz chyba powiedzieć, że... Gdyby to było takie proste, nie dostałbyś za to ani grosza. Według naszego informatora ten cały szpieg to jakaś gruba ryba. Urządzisz na niego zasadzkę. Mam go dopaść poza... Za dużo gadasz. Posłuchaj mnie, chłopcze. Dostaniesz specjalny list, który po zmroku zostawisz w sklepie Starego Toma. To nasz łącznik z zewnętrznym światem. Nie zadaje zbędnych pytań, łatwo go przekupić. Nasz rycerzyk pomyśli, że list to kolejne drobne zlecenie, które zaskarbi mu nasze zaufanie. Będzie to natomiast propozycja spotkania mającego na celu włączenie go w nasze szeregi.
Oczywiście bez zastanowienia połknie haczyk i natychmiast uda się do jaskini na północ od miasta, w której będziesz już na niego czekał z kuszą w ręku. Broń znajdziesz na miejscu w skrzyni. Potem zlikwiduję go i wrócę do miasta. Dokładnie. Dalsze instrukcje otrzymasz od karczmarza. Jakieś pytania? Naprawdę, nie ma innego sposobu? Może udałoby się go porwać i wysłać za... Nie rozśmieszaj mnie, chłopcze. Za dużo z tym roboty. Wchodzisz w to czy nie? Cholera, naprawdę potrzebuję tej kasy. W porządku, życz mi szczęścia. Poproszono mnie o przyjście tutaj. A, tak. Witaj, mistrzu Talamonie. Dziękuję za przybycie. Mam do ciebie kilka pytań. To w zasadzie czysta formalność. No dobrze, przejdźmy zatem do rzeczy. Powiedz mi proszę, jaki jest twój stosunek do Eliota? Ja w zasadzie spotkałem go tylko raz. To interesujące. Mógłbyś to jakoś rozwinąć? Większość czasu spędzam w samotności. Eliota widziałem tylko tego dnia, gdy wstąpił do klasztoru. Podczas zorganizowanego przez Radę przywitania, jak przypuszczam. Dokładnie. Tradycja nakazuje każdemu magowi osobiście przywitać nowego przybysza w klasztorze. W ten sposób dajemy wyraz naszej gościnności. Wspomniałeś, że większość czasu spędzasz w samotności. Mogę wiedzieć, czym zajmujesz się tu, w klasztorze? Naturalnie. Prowadzę klasztorne kroniki, ale przede wszystkim odpowiadam za korespondencję i utrzymanie dobrych stosunków z magami rezydującymi w zamku w Górniczej Dolinie. Brzmi ciekawie. Chciałbym zadać ci jeszcze pewne pytanie, jednak boję się, że uznasz je za obraźliwe. Nie krępuj się, proszę. Nie tak łatwo mnie rozgniewać. Też mi się tak wydaje. Pozory bywają jednak mylne. Sprawiasz wrażenie człowieka bardzo tajemniczego. Całymi dniami przesiadujesz odizolowany od reszty klasztornej społeczności. Jeśli spytam cię o to, co robiłeś przed dzień zniknięcia Eliota, cokolwiek odpowiesz, nikt nie będzie mógł poręczyć za twoje słowa. To się zgadza. Gdybym powiedział, że jesteś pierwszy na mojej liście podejrzanych, jak brzmiałaby twoja odpowiedź? A zatem nie masz. Wydawałeś mi się człowiekiem inteligentnym, Cedricu. Jeśli uważasz, że to ja stoję za zniknięciem Eliota, to być może źle cię oceniłem. Cholera. To całe przepytywanie ludzi jest dość męczące. Trzeba jeszcze napisać list do Sary. Przepraszam. Ja w sprawie tego listu. Faktycznie, nie zadaję zbędnych pytań.
Nie pozwolę, byś podnosił na mnie głos. Ciszej. Też to słyszałeś? Daj spokój. To pewnie tylko szczury. Bardzo możliwe. Na czym to stanęliśmy? Ręczę ci, Nestorze. Nie mam z tym nic wspólnego. Dobrze, już dobrze. Musiałem się upewnić. Co teraz zrobimy? Nikt nie może wiedzieć. To przecież nieistotne. Jesteś pewien? Cedric nie jest głupi. Prędzej czy później dowie się o... Dobrze wiesz, co by to dla mnie oznaczało. Poza tym przysiągłeś dotrzymać tajemnicy. Przecież wiesz, że można mi ufać. Naprawdę nie wiesz, gdzie teraz jest? Nie mam bladego pojęcia, bracie. Jedno jest pewne. Ktoś w tym maczał palce. Elliot nie wydostałby się ze spiżarni samodzielnie. Późno się robi. Lepiej wracajmy do komnat. Kimkolwiek jesteś, bądź tak łaskaw i zostaw mnie w spokoju. Jestem teraz zajęty. Urzędnicy i ich papierkowa robota. Papierkowa robota? Ach, to ty! Wybacz, nie spodziewałem się ciebie tak szybko. Usiądź, proszę. Daruj sobie, Wasag. Przychodzę w interesach. Domyślam się. Wracasz z Górniczej Doliny? Sprawnie się uwinąłeś. No tak, przyszedłeś po wynagrodzenie. Daj mi chwilkę. Masz, przelicz, jeśli zechcesz. Nie śmiałbyś mnie oszukać. Ta, sprawiała jakieś kłopoty? Jestem profesjonalistą. A z ciebie kawał bydlaka, że zasadzasz się tak na kobietę. Wiesz? Proszę, bez osobistych wycieczek. Nic ci do tego. Już idziesz? Nie oddalaj się za daleko od miasta przez parę dni. Być może będę miał dla ciebie zlecenie. Pamiętaj, hojnie płacę. Wasag. Tak, słucham. Niech cię licho. Moja droga Saro, może zacznę od tego, że nie powinienem na ciebie wtedy podnosić głosu. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Jak pewnie zauważyłaś, opuściłem miasto. Chciałbym móc wszystko wyjaśnić, ale to prawdopodobnie tylko przysporzyłoby ci zmartwień. Wiedz, że zostanę tu jeszcze kilka dni, a gdy już będzie po wszystkim, wrócę do Korinis i wyjaśnię sobie to i owo z naszymi władzami. Dbaj o siebie i unikaj ludzi Edgara. Nie wychodź z domu po zmroku. Rupert będzie cię odwiedzał co jakiś czas. To dobry chłopak. Uwierz mi, naprawdę chciałbym powiedzieć coś więcej. Ale najlepiej będzie, jeśli moje obecne zadanie pozostanie ściśle tajne. Zrobię wszystko, by wrócić do miasta jak najprędzej. Już wkrótce się zobaczymy. Podpisano na zawsze twój Cedric. Wzruszające. Aż mnie mdli.